Witam Was serdecznie z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego tankmodels.pl. Widzicie, co dzisiaj będziemy oglądać. Ja powiem Wam, tego modelu jeszcze autentycznie nie oglądałem w całości. Jedynie przez folię zerknąłem. Mamy model, powiem Wam, bardzo stary. Jest to model, posłuchajcie, włoskiego samolotu hydroplanu. I uwaga, pierwszą firmą, która wydała ten model, była firma ITC. I też ciekawy jestem, czy zgadniecie. Liczę do 5. Który to mógł być rok? Oczywiście po wojnie, II wojnie światowej. Raz, dwa, trzy, cztery, 5. Na pewno nie zgadliście. Uwaga, 1958 rok. Pierwszy raz ten model został wydany przez firmę ITC, a ja prezentuję Wam drugie wydanie tego modelu przez firmę Ringo Toy Corporation. Authentic Models. Jest to, uwaga, pierwsza amerykańska firma, która zaczęła wydawać modele plastikowe do sklejania. I popatrzcie tutaj. Tu jest napisane, że Ringo Toys korporacja mieściła się, siedzibę miała na Jamajce, ale uwaga, to jest dzielnica w Queens, Nowy Jork. Czyli tak jakby dzielnica w dzielnicy. Co my mamy tutaj jeszcze napisane? 36 komponentów, posłuchajcie. Prosty w montażu. Numer katalogowy chyba C548/100. Co jeszcze mamy ciekawego? No nic, to samo. Tak się prezentuje ten model. I uwaga, ten model, posłuchajcie, jego reedycja Rebox był, posłuchajcie, wydany w 2012 roku. I ten model jest w ogóle w skali 1,96, czyli dzisiaj niespotykana. Otwieramy sobie pudełko i widzimy tak. Mamy instrukcję. Tu mamy jeszcze, Boże, muszę to przeczytać dopiero. W każdym razie paragraf pierwszy, paragraf drugi, cement, engine, matko boska, zobaczcie sami. No i mamy, posłuchajcie, tutaj elementy plastikowe. Ale zaczniemy sobie od instrukcji. Tak prezentuje się sama instrukcja. No, papier jest już pożółkły. Tu chyba mamy, nie mamy takiego spisu elementów, posłuchajcie. Czyli takiego grafik związanej z ramkami. Wręcz bym powiedział, że instrukcja jest opisana, tak jakby była opisana, a nie zrobiona. Co tutaj mamy? Malowanie. No dokładnie, mamy malowanie. Wiecie co, tu nie wiem, czy tu były w ogóle kalkomanie. Tak ten samolot ma się nam prezentować po sklejeniu. A tu mamy jego wymiary prawdziwe. Tu są jego wymiary prawdziwe, czyli był to naprawdę, powiem Wam, jakby dzisiaj to wydali w 144, to ten model byłby spory, a w 7.2 to byłby albo jeszcze większy. Dobrze, na razie sobie odłożymy już tutaj instrukcję i zajrzymy sobie do tego woreczka, w którym znajdziemy elementy. Zwróćcie uwagę, jak ramki wyglądają. Podobno one nie były w dużej mierze wycinane z ramki. No i mamy teraz, o rany, ile tej czerwieni na ekranie. Powiem Wam, można oszaleć.
I teraz tak, tu mamy jeden kadłub, drugi kadłub, trzeci, czwarty. To sobie tu odłożę. No i będziemy następnie spokojnie sobie szaleć, ale póki co gładkie powierzchnie, jedynie są zarysowane tutaj stelaż tak jakby skrzydeł. Nie mamy żadnych tak naprawdę takiego detalu na tym. Nie wiem, czy nie przyciemnie, żebyśmy może, bo kolor tutaj taki marchewkowy wychodzi. Tak prezentuje się to skrzydło. Mamy następnie coś takiego, chyba to gdzieś tu wklejamy. Najprawdopodobniej albo i nie. Na pewno mamy ramkę ze statecznikami. Tak prezentuje się owiewka, znaczy tutaj oszklenie, tak jakby kabina była. No widzimy, że są nadlewki, tak? Widzimy, w jakiej technologii to było robione. Ale powiem wam, że no nie, są skurcze tak zwane. To widzimy. No ale posłuchajcie, to jest masa czasu. 64 rok. O rany, posłuchajcie. Zwróćcie uwagę, ten model, tu mamy napis. Nie wiem, czy to jest czy chyba long, czyli włoski najprawdopodobniej, że to jest w ten sposób, że my kolorowaliśmy, pisaliśmy po prostu. Mam nadzieję, że w tej chwili zobaczycie. Kolejne skrzydło, to samo. Teraz mamy, posłuchajmy teraz tak, tu są kadłuby, ale to są dwa te kadłuby i tu są dwa kolejne. Czyli my sobie weźmiemy w ten sposób, czy to są w ogóle kadłuby, ja tak patrzę w tej chwili. O rany, powiem wam tak, zwróćcie, tu warto zwrócić uwagę, tu nie ma okien, tu są tylko i wyłącznie w ten sposób robione, że tu mamy dwa okna, tu mamy oszklenie, tutaj, znaczy oszklenie, no, zarysowane mamy, tak, że tu są okna. I to samo tyczy się drugiej połowy. To jest kadłub tak naprawdę. To są dwa te kadłuby. Powiem wam, że jak ten model się pojawił, tu mamy kolejną ramkę z dwoma tylko elementami. Kolor wściekle czerwony jest tego. No powiem wam, ciężko mi powiedzieć, jak to jest sklejalne. Ale no w każdym razie jestem pełen podziwu tutaj. Tu są między innymi elementy, które wklejamy między usterzenie. Właśnie patrzę teraz tak, tu mamy, a nie, posłuchajcie, to jest części ogona. Części ogona. Tu mamy jeszcze takie elementy, które nie mam zielonego pojęcia bez instrukcji, gdzie je się wkleja. Też są gładkie. To jest element, gdzie na pewno wklejamy, montujemy silnik, kabinę. Teraz zobaczycie, jak jest silnik zrobiony. Silnik prezentuje się tak. No, fatalny kolor czerwony jest do pokazywania. Stateczniki. To są jakieś gondole, które nie mam zielonego pojęcia gdzie. To jest silnik, przepraszam. To nie jest gondola, tylko to jest silnik, gdzie z przodu tu montujemy. O, i tu się stała tragedia, bo tu widzę, jest jedna łopata w śmigle ułamana. Kolejne podpory, czyli mamy to samo co na poprzedniej ramce.
No i powiem wam, że wygląda, że to jest to wszystko. O rany, powiem wam, jestem pod wielkim wrażeniem. Nie wiem, czy ten model powinno się sklejać, ale w każdym razie dawno nie widziałem tak wykonanego modelu. Wiecie co? Podobnie wykonywane modele były przez DDR-owską firmę, czyli to była firma, nie pamiętam, wyleciało mi w tej chwili z głowy i wam zaprezentuję kiedyś właśnie, bo mam dwa modele właśnie. Tych modeli na przykład P lub TU2 i właśnie pokażę wam, jak te modele kiedyś sklejaliśmy i jak się niesamowicie rajcowaliśmy. W każdym razie zaprezentowałem mam unboxing modelu, który w moich rękach jest najstarszym modelem, jaki miałem w ręku. 64 rok. No, rany boskie, ja dopiero za 4 lata się wyklułem. No powiem wam, że jestem pod wrażeniem i tu należą się podziękowania dla Mariusza, który udostępnił mi ten model, żeby można by, żebyście wy mogli zobaczyć, jak wyglądały kiedyś modele, którymi rajcowali się nasi dziadkowie, pradziadkowie. Powiem wam, że naprawdę wszystko nie było kalkomanii. To trzeba było wszystko fajnie pomalować. I żeby ten model, zobaczcie, on jest czerwony, ma plastik, teraz weź go pomaluj na kolor morski. No, czerwony odpada we włoskich barwach. Dziękuję wam za uwagę, życzę miłego dnia, pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.